dzień dobry Wojtku. Dzień dobry. Ale energii we mnie jest, co nie? No. W jakich warunkach ty mieszkasz? Podobnych. Że brawo. Chciałbym sprostować, bo pewnie media dużo piszą rzeczy nieprawdziwych na twój temat. Masz okazję świetną do tego, żeby to sprostować. Ja na przykład przeczytałem, że kupiłeś nieruchomości za 2 miliony funtów w Londynie. No, nie będę prostował. 1 czy 2 apartamenty? W Londynie mam 2. 2. I mieszkasz w jednym z nich? Ile metrów? 260. Ile? 260. Czy ciebie pogięło? Sam. Z kolegą, z przyjacielem. Magazyn Forbes umieścił cię też na liście tych, którzy najlepiej, no chyba na 5. miejscu, tak? Jeżeli chodzi o wycenę kampanii reklamowych z tobą. Wydaje mi się mimo wszystko, że jest mocno zaniżona ta stawka. A ile jestem wart? Tam było, że jesteś wart 674 tysiące złotych. Za taką kwotę bym nie podpisał na pewno. Mała kwota? Może inaczej. Miałeś większe? Nie miałem mniejsze. O. Samochody też dostajecie? Zniżki, nie. Za darmo nie dostajemy samochodów. Są kluby, które wiem, że mają kontrakty z firmami samochodów, z markami, ale my nie mamy. Mamy z drobną francuską marką. Pewnie mógłbym dostać, ale no, ja jednak czasami bywam snobem. No i kupiłeś sobie Cayenne. Między innymi. Ile masz samochodów? Na dzień dzisiejszy mam 3. No. Czy w tak młodym wieku, osiągając duży sukces, masz 23 lata, może to człowieka zmienić? No mnie zmieniło w wieku 16 raczej niż 23. Dlaczego w wieku 16? No bo ja w wieku 16 lat wyjechałem do Anglii i wtedy jakby największa zmiana mentalna nastąpiła, ale nie uważam absolutnie, że ta zła, tylko ta pozytywna, polegająca na dojrzewaniu, podejrzewam. Czego się najwięcej nauczyłeś, będąc w Anglii? Wiesz co, wielu rzeczy, naprawdę. Samodzielności przede wszystkim. Wprawdzie na początku mieszkałem w rodzinie, która się mną opiekowała, więc było troszkę łatwiej, ale potem po raz pierwszy tam mieszkałem chyba sam w wieku 18 czy 19 lat. Gotować nie potrafię do dzisiaj, prać mi się nie chce, a trzeba było to robić wszystko, więc samodzielności chyba najbardziej się nauczyłem. No ale czy człowiek w wieku 16 lat jest na tyle dojrzały, żeby móc się kontrolować? Znaczy, ja pojechałem do Anglii z jednym celem i wiedziałem, że jak się nie będę kontrolował, to swojego celu nie osiągnę. Musiałem robić tak, żeby dążyć do celu, więc ja wiedziałem, że jeśli gdzieś zejdę na złą drogę, to marzenia szybko prysną. Podoba Ci się bycie w mediach, czy nie? Ja zupełnie mi to nie przeszkadza. Ja zupełnie mi to nie przeszkadza. Nie, no wiesz, no, ani o to nie dbam, ani o to nie proszę. Ja mam wrażenie, że Ty się nawet tym bawisz. Nie jest tak, że ja się tym bawię. Wiesz, ja nie zarabiam pieniędzy na tym, że jestem w mediach, zarabiam pieniądze na tym, że gram w piłkę i staram się to robić jak najlepiej, a to niesie ze sobą jakieś konsekwencje, często takie, że jestem w mediach, no, więc zupełnie to nie przeszkadza, jest to chyba naturalna sprawa. Masz dziewczynę? Nie. Nie masz. A na ślubie Roberta z kim byłeś, jeżeli mogę zapytać? Dlaczego Z byłą kobietą, tak. A, to wówczas jeszcze byliście ze sobą już. Aha, nie byliście ze sobą, ale byliście na weselu Roberta. Znaczy, my z Robertem się przyjaźnimy od dłuższego czasu i z jego żoną. Byliśmy razem zaproszeni, więc jesteśmy ludźmi dorosłymi. A to fajnie. I macie kontakt bez problemu, tak? Oczywiście. To się ceni. A dlaczego, jak sądzisz, dlaczego właśnie związki jak się rozpadają, to zazwyczaj ludzie nie mają ze sobą kontaktu? Nie potrafią go mieć? Nie wiem, ja byłem w jednym poważnym związku w życiu i mam bardzo dobry kontakt ze swoją byłą kobietą, więc ciężko mi sobie wyobrazić jakikolwiek inny scenariusz. Więc... Właśnie z tą, którą byłeś u Roberta, tak? Ile lat byliście ze sobą? No prawie 4. I co, rozłąka, to, że mieszkasz w Londynie, a ona w Polsce było problemem, czy...? Nie, mieszkaliśmy razem w Londynie. Mieszkaliście razem w Londynie? No, poważnie już. Umówiłeś się kiedyś na randkę z Facebooka? Tak. Naprawdę? Tak. Tak jak Nergal. O, proszę, coś z tego było? A, twoja dziewczyna 4-letnia. Nie, absolutnie nie. Nie, spotkałem się po prostu z osobą, którą poznałem na Facebooku i tyle. A nie masz takiego problemu, że jak kogoś poznajesz, to możesz mieć obawy przed tym, że jednak ta osoba jest zauroczona tym, kim jesteś? W bardzo prosty sposób nikomu nie ufać. Ja nie mówię o tym, że nie ufam nikomu, kogo spotykam nowego, tylko staram się jakby wyznaczyć granice. No tak, ale jeżeli chcesz poznać kogoś do związku, poznajesz kobietę, no to musi być ten moment, w którym zaufasz. Podejrzewam, że nie raz się w życiu jeszcze przejadę. Wydaje mi się, że
No, masz 23 lata, odniosłeś sukces, zarabiasz na siebie. Nie odniosłem sukcesu żadnego. Jak to nie odniosłeś? A jaki odniosłem sukces, powiedz mi? To, że grasz w Arsenalu nie jest dla Ciebie sukcesem? Nie. A co dla Ciebie jest w takim razie sukcesem? Wiesz co, ja gram w piłkę tylko i wyłącznie po to, żeby wygrywać trofea, wygrywać mecze. Żadnego trofeum w życiu nie wygrałem jeszcze. Więc dla mnie gra sama w sobie sprawia mi przyjemność, spełniam się robiąc to, co robię, ale no jak osiągnę sukces, to będziesz wiedział. No ale jesteś już bardzo daleko, jesteś w takim miejscu, w którym wiele osób Ja wiem, że jestem daleko, ale nie jestem tak daleko, jakbym chciał być. Jak się motywujesz do działania? Znaczy wiesz, ja pracuję robiąc to, co kocham, to, co uwielbiam, więc ja nie potrzebuję specjalnie motywacji. Dla mnie samo wyjście na trening czy na boisko jest nagrodą, a nie obowiązkiem. Jak bardzo pozytywne myślenie jest ważne w codziennym życiu? Bo to jest moja najważniejsze. Otacza nas jednak, no nie zawsze, nie jest kolorowo. No nie jest kolorowo, dlatego trzeba się nauczyć pozytywnie myśleć w każdych sytuacjach. Ja uważam siebie za bardzo pozytywną osobę, staram się do wszystkich błędów życiowych podchodzić z jakimś tam uśmiechem, starać się uczyć na błędach, a nie raczej za bardzo rozpaczać nad każdym błędem. I dobrze mi z tym po prostu. Ta żarówka, która jest za Tobą, jest symbolem akcji Wspieram, to ja zostałem ambasadorem akcji i młodzi ludzie mogą na tym portalu wrzucać swoje różnego rodzaju projekty, a inni mogą pomóc wypromować, wyłożyć pieniądze na to i w taki sposób zaistnieć. Ale pomysł mi się podoba. Czego teraz Ci brakuje w życiu? Niewielu rzeczy, trofeów. Kurde, jakbym miał 23 lata i bym powiedział, że niewielu rzeczy, to bym był chyba przeszczęśliwy. Wiesz co, ja staram się doceniać to, co mam, a nie rozpaczać nad tym, czego nie mam. Jaki masz stosunek do osób homoseksualnych? Ale nie, jestem bardzo tolerancyjny. I to nie tylko akurat w tej sprawie, ale jedno, co mogę o sobie powiedzieć i jestem z tego bardzo dumny, to jestem naprawdę bardzo tolerancyjną osobą. Od 2 tygodni przy każdej informacji o Tobie jest wzmianka o Twoim tacie i o podejrzeniach, które się pojawiły. Jak się czujesz, jak to wpływa na Ciebie? Bo na pewno do Ciebie to też dociera. Znaczy, nie wpływa to na mnie, bo ja wiem dokładnie, jaka była prawda, więc nie bardzo, wiesz, inaczej bym to przyjął pewnie, jakby okazało się, że oskarżenia były słuszne. No to byłoby mi przykro, ale wiesz, znam swojego tatę za dobrze, żeby wiedzieć, żeby bać się, że coś takiego mogło mieć miejsce. A jaka była prawda? Znaczy, no, tata został uniewinniony oczywiście. Jakbyś mógł zmienić coś w Polakach, co by to było? Wiesz to, żeby reprezentacja lepiej grała. Nie, w mentalności Polaków? No zawiść bym troszkę pewnie Polaków zmniejszył. Wiesz jak to jest, my też mówimy o jakiejś tam części Polaków, która jest zawistna, a podobno nie stale ten pies, który najgłośniej szczeka, jest głosem większości, tak? To, że wejdziesz sobie w internet i przeczytasz parę komentarzy zawistnych na swój temat, to nie znaczy, że opinia większości ludzi w tym kraju jest właśnie taka, tylko akurat tą przeczytałeś, bo te się rzucają w oczy. Więc powiem, że to jest jakiś tam procent ludzi, którzy życzą drugiej osobie jak najgorzej. Myślę, że mimo wszystko mamy parę osób w tym kraju, które życzą drugiej osobie dobrze. Zresztą podejrzewam, że też zauważyłeś, że na ulicy na przykład ludzie są zdecydowanie bardziej życzliwi niż w internecie, no bo już nie są tak anonimowi, prawda? Bo nie są anonimowi, właśnie. No właśnie. Ty bardzo dużo podróżujesz, obserwujesz różne narodowości i moje pytanie, jakbyś mógł przenieść jakąś pozytywną cechę z zagranicy do Polski, co by to było? Wiesz co, z Azji. Byłem teraz, no już przez ostatnie 3 lata jeździliśmy na tour po Azji. Teraz byliśmy 17 dni. I to jest najbardziej pozytywny kontynent na świecie. Jestem święcie przekonany, ludzie są tak pozytywnie nastawieni, aż powiedziałbym, że czasami męcząco pozytywnie nastawieni, ale taka energia pozytywna bardzo rzuca się w oczy tam i chętnie bym to przeniósł z naszego kraju. Pozwoliliśmy zadać moim fanom pytania do Ciebie na fanpage'u. Już się boję. Ja też. Kogo najbardziej lubisz z reprezentacji Polski? Nie, ja się z Robertem Lewandowskim zawsze najbliżej trzymam. Jesteśmy jedynymi warszawiakami chyba w reprezentacji. I drugie pytanie, które ma 110 lajków, jak tam po weselu u Lewego? Nie pamiętam. Nie, fajnie skurwa.
Przepraszam, Magdalena pyta, czy macie w kawalerce klimatyzację? Nie mamy. Sorry! Nie mamy. Jakby mi tak teraz koszulka przyległa troszkę do ciała, to by była bardzo mokra, podejrzewam. Słuchaj, 60% pytań dotyczy Mariny. Czy masz na niej szansy, czy się da, czy się nie da, czy będziecie ze sobą? Jesteśmy tylko przyjaciółmi, nie będziemy ze sobą. Na pewno nie wyrywasz Mariny? Bardzo tak już naprawdę nie dziwię się, że jakieś tam podejrzenia są, ale na etapie przyjacielskim. Will you marry me? Pyta Paulina. Tak. Chcesz zobaczyć ją? A pierwszy raz mi pokaż. Nie bardzo taka jest wstydna, no. Ale przecież ja z Mariną jestem, nie? Sorry! Takie ciężkie. Właśnie nie ma ciężkich. Weronika pyta, czy śpisz nago, czy w piżamce? A pokaż Monikę. Weronikę! A, Weronikę. Już ci pokazuję. Nie, w piżamce. O k***a, skandal. Łukasz pyta, czy Wojtek może sprawdzić, co jest w żółtym pudełeczku między biurkiem a szafką. Ono już tu było! Słuchaj, z tego zrobiłem poszetkę swoją czerwoną. Na pewno jak się spotkaliśmy na imprezie Playboya, to miałem taką poszetkę chyba czerwoną, to właśnie... Ty, to jest jak damska torebka. Obrus. Obrus. Ono tu, to wszystko już tutaj było. Co to jest? Ty masz same chusty. Co za chusty w ogóle? Czekaj. Flipsy są, zobaczcie. Nie, to jest moje. To tu było. Ale wstyd, kiedy jesteś w swoim programie ten... Aż się czerwony zrobiłem. Same chusty tu są. Jeszcze torebka, magiczna torebka. Czyli więcej chust. Poszetki sobie robię, no. Za czego? To tu było naprawdę. To było w tym mieszkaniu, to... Chusty tam są, koleżanko. Piotr pyta, czy masz konflikt z ojcem. No straszny, w ogóle nie chcę z nim gadać. To już się lubię. Z matką też w ogóle nie wiesz. Jesteś romantyczny? Tak, bardzo. Tak? A co najbardziej romantycznego przygotowałeś dla swojej kobiety? Różnie, ja staram się, zawsze starałem się być romantyczny na co dzień, a nie w wyjątkowych sytuacjach. Pełne walentynki dla kobiet powinny być na co dzień, a nie 14 lutego. Też uważam, że lepiej było, jakby moja kobieta była się wypowiedziała. Mam nadzieję, że nie będzie się wypowiadać, ale zdecydowanie w związku jestem typem romantyka. Tak. To jaki jest twój fetysz? Nie uwierzysz, szpilki kobiece. Naprawdę? Tak, strasznie. Czasami mam wrażenie, że chciałbym być kobietą, żeby nosić szpilki. Nie nosiłem, nigdy nie przymierzałem, przysięgam 46 stopy mam, nie robię takich szpilek, ale uwielbiam. Uwielbiam. Zobacz, co ze swoich chustek mi jeszcze tu zostało. A najdziwniejsze miejsce, w którym się kochałeś? Znaczy, raz zostałem lekko przyłapany w Royal Collection. Nie. Tak. W przymierzalni? Tak. Nie. Jestem złapany. A byłeś już tym Wojtkiem Szczęsnym? Kiedy to było? No, 2-3 lata temu. Nie. Akurat ktoś żarówkę postanowił zmienić i wszedł na górę zmienić żarówkę jakąś na drabinie i wiesz... No, ja mam w ogóle taką propozycję dla Ciebie. Jeden dzień ja spędzam u Ciebie, a Ty w 20 metrach. A ja sobie bez problemu dam radę. Ja mieszkam... Dałbyś radę mieszkać jeden dzień tak jak ja żyć? Tak. Wiesz co, szczerze powiem, o co tu chodzi bardziej. Bardziej chcę spędzić jeden dzień w tych 260 metrach. Garderoba na buty jest fajna, to możesz... Nakład. Dobra, proszę bardzo. Ja Ci bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłem Cię poznać. Ja również. Dziękuję. Najlepszego. Dzięki.